Zaparkowaliśmy auto i idziemy, wybieramy krótszą drogę. 1,5 kilometra, a nie 2,700. To znaczy krótszą drogę do wejścia, do rozpoczęcia szlaku. Od tego miejsca 2 ścieżki prowadzą do budki kontrolnej Itamy Gaitanejo. Wejście na oficjalną trasę El Caminito del Rey. Dłuższa wynosi 2700 metrów i zaczyna się od Sillón del Rey. Biegnie przez tunel przylegający do restauracji El Kiosco. Druga ścieżka jest krótsza, wynosi 1500 metrów i zaczyna się mniejszym tunelem dla pieszych, który znajduje się około 200 metrów od restauracji. Przeszliśmy przez tunel i kierujemy się w stronę wejścia na Caminito del Rey. Dobra. Poszliśmy trochę za daleko, z kilometr za daleko. Byliśmy zauroczeni tym jeziorkiem, robiliśmy zdjęcia i przeoczyliśmy, że tutaj jest wejście. I poszliśmy z kilometr dalej. Z kilometr albo jeszcze więcej dalej poszliśmy. Niepotrzebnie. Wchodzimy. Ciemności. Myszy, szczury, nietoperze. I pająki. I pająki. Wow, ale fajny kącik. Ja mogę tu zostać z pół godziny. I ten wiaterek chłodny. Klima. I zbliżamy się do wyjścia z tunelu. I już cykady naparzają. Ale nie pokazuje ile. Jeszcze jakiś kilometr do wejścia. Same drzewa cydrowe. I blaki cydrowe. Do wejścia na szlak prowadzi całkiem przyjemna ścieżka, częściowo zacieniona. I kolejny tunel, tym razem znacznie szerszy. Przed wejściem na szlak widzimy zaparkowane samochody, z pewnością tutejszych pracowników. Krótkie zapoznanie się z informacją, co wolno, a czego nie na szlaku. I dochodzimy do początku szlaku Caminito del Rey. Aby przejść Caminito, konieczne jest zakupienie biletu
który można zarezerwować za pośrednictwem strony internetowej. My kupiliśmy bilety na miejscu. Kosztowały nas około 16 euro od osoby. Zaopatrzyli nas w kaski i zaraz wchodzimy na szlak. Po przybyciu do punktu kontrolnego turyści otrzymują kask ochronny i sprawdzane jest, czy mają odpowiednie obuwie. Turyści wchodzą ze swoim przewodnikiem w grupkach po kilkanaście osób co kilkanaście minut. Zaczynamy trekking Caminito del Rey. Było bardzo gorąco. Sylwia chciała zdjąć koszulkę i iść w staniku. Jednak przewodniczka powiedziała, że trzeba zachować powagę i założyć koszulkę. Z punktu widokowego Tamy Gaitanejo widać domy jaskinie Sierra Parda, które były wykorzystywane jako mieszkania przez personel zatrudniony w elektrowni wodnej. Trasa Caminito del Rey jest spektakularna od początku do końca, ponieważ biegnie między wąwozami, kanionami i wielką doliną. Po dotarciu do kładek trasa biegnie dalej przez wąwóz Gaitanejo i kanion zwany Tajo de las Palmas, gdzie znajduje się Puente del Rey, most króla. Następnie trasa wjedzie do spektakularnego wąwozu Los Gaitanes poprzez wiszące chodniki o wysokości ponad 100 metrów. I zaczyna się. Wąwóz Los Gaitanes, wyrzeźbiony przez rzekę Guadalhorce. Początek tej wyjątkowej ścieżki, która wisi na ścianach wąwozu na wysokości około 100 metrów, sięga początku XX wieku. Została ona zbudowana między wodospadami Gaitanejo i El Chorro, aby ułatwić transport materiałów i przejście konserwatorów pobliskiej elektrowni wodnej. W 1921 roku król Alfons XIII zainaugurował to wielkie dzieło, przechodząc ścieżką do tamy Conde de Guadalhorce, i od tego czasu trasa ta zaczęła być popularnie nazywana Caminito del Rey, ścieżka króla.
Trasa ma charakter liniowy i przebiega w jednym kierunku, opadającym z północy na południe, częściowo po ścieżkach, a częściowo po kładkach. Jej długość to 7700 metrów, a pokonanie jej, jak podają źródła, zajmuje 3-4 godziny. Od początku znajdującego się w gminie Ardales do końca w miejscowości Alora. Było tu przejście, już nie ma. Miejscami można zauważyć stary szlak, na którym nie było ani barierek, ani żadnych poręczy zabezpieczających. Round Valley or Orange Valley. Round. You can see how round is. Orange because we used to have a lot of orange trees here. The valley, the second part, is the longest one. It's about 1.5 kilometers more or less. Still a ride to the second canyon. So guys, I'm gonna try please to do a stop on the shade, okay? Because it's very hot. So we can carry on walking. Then flying very, very high. Because that's it. That's the kind of climb from the bottom of the mountainside. They are always flying on the top. These animals, they eat dead animals of the desert. So here on the park,
Są rybki? What else we can see here? The other animal very important. Goat. So when we start trekking, we come from goes around, then about 3 times, something like this. So they are different. Czy co, Frank Sinatra tam pływał, czy? Just the way to bring some water outside from the canal. It was a lot of water. Probably the canal could explode. So it was only the way to bring all the extra water from the canal down. Nie wolno pójść. Nie zobaczyłem się, no to nie wolno pójść. You can see the mom with the baby here. Na tym terenie żyje wiele gatunków roślin i zwierząt. Przy odrobinie szczęścia można dostrzec ptaki górskie, takie jak ścierwnik, sęp płowy czy orzeł przedni, a także okazy dzika czy kozła górskiego. Mountain we got here around one is the tallest one. It's about 1,191 meters tall. The name of the mountain, Uma. Here on the top, it's got an amazing view. You can see the Chorro, you can see Malaga, you can see from the south, when we finish now, we got about 13 kilometers to the top. Want to look at? A to miejsce lądowania dla helikoptera w razie potrzeby ratowania życia. Kolejna budka ratownicza, których jest tutaj kilka na szlaku.
you pass first. Here, now you are the boss. Okay? Are you feeling tired or you okay? W oddali można zauważyć tory kolejowe, po których nadal jeżdżą pociągi. You can see the canal used to continue all this way and used to go inside. Today, you can see the big door here. What is today this place? It's old emergency side, exit. Why? Because in winter, when it's very cold and very windy, we are not allowed to cross the last canyon that we're gonna cross today, the most beautiful part. We have to go inside of the mountain because it's very dangerous. When it's very windy, the bodies even move a lot. Or if it's some rock falling in the middle, wiatr i jest or ryzyko something zawalenia. happens, this is the way to get out. It's really nice too because it's the old canal all the way till the bridge. Also, guys, we're gonna start walking the last canyon. I'm just gonna ask, please be careful. We're gonna be 105 meters more or less from the level of the river, okay? In the bridge, we're gonna be 107. It's a little bit taller. So be careful with phones, glasses, husbands. No, I'm joking. Okay, guys. Also, under your feet, you're gonna start seeing again the old path when we start walking. No. It's okay. My only thing is once we are right at the beach, we go across, I can go back. Right? I know. They always do. And yesterday, lucky, no people. Normally, it's a lot of people around. I was talking about this mountain, this rock. This mountain we can do rock climbing today. What happened now in summer we cannot see no one doing rock climbing because it's very hot. In winter normally we are doing good and you can see some people doing rock climbing in the top.
Będziemy przechodzili przez most na takiej wysokości, że nogi się na pewno zatrzęsą. Most już się trzęsie. Ale czad na takiej wysokości. Uwaga. I schodami pod górę. Męczące. O! I finish. Kotku, chyba finish. No tak, finish. Dotarliśmy do końca szlaku. Zajęło nam to, można powiedzieć, 1,5 godziny. Dokładnie godzina 45. Przejście całego szlaku z przewodnikiem. Samemu byłoby szybciej. Przeszliśmy szlak Caminito del Rey i teraz idziemy około kilometra do głównej drogi, skąd zabierze nas autobus w tamto miejsce, skąd rozpoczynaliśmy szlak, na parking, gdzie mamy auto.
Na końcu szlaku, tak jak na początku, znajdują się automaty, gdzie można zakupić wodę do picia. Mamy do przejścia około 2 km do punktu kontrolnego, skąd pojedziemy autobusem na parking, gdzie zostawiliśmy auto. Jesteśmy już blisko drogi z autobusem. Przewodniczka powiedziała, żeby nie ściągać jeszcze kasków, bo tutaj jeszcze skały mogą spadać. I faktycznie nie wygląda to bezpiecznie. Tak blisko, jakby się wydawało. Bo idziemy aż tam. Autobus stoi po drugiej stronie, a my musimy tam iść dookoła tego zalewu. A tutaj jeszcze piękny wiadukt kolejowy. Zdaje się, że jeszcze czynny, ale to już poza szlakiem. I schodzimy z trasy i widać, że jest tutaj jakiś lokal. Zaraz się napijemy zimnego piwka. Napijemy się zimnego piwka bezalkoholowego. No. I szliśmy stąd. Tu. Po oddaniu kasków w punkcie kontrolnym nadeszła chwila na relaks i posilenie się.